koty się biją, to znaczy, że marcują, chociaż to nie o to chodzi w marcowaniu, ale żart sam nasunął się na myśl. Siemka, ja jestem Adacho, witam was w pierwszym wiosennym kokle. Możecie się zastanawiać, czym różni się wiosenny kokół od zimowego? Jeszcze niczym, ale jak już będą kokły letnie, to będziecie mnie coraz częściej widzieć bez spodni. Mam nadzieję, że na to czekacie. Te miesiące zbliżają się wielkimi krokami. Tak naprawdę już z tego co pamiętam, to za tydzień zmiana czasu. Czasy się zmieniają, więc trzeba też zmienić czas. A czasy Dragon Ballowe zmieniają się na tyle, że z tych ostatnich lat posuchy wydaje się, że wchodzimy w lata bogate w content. Jeszcze do pełni szczęścia brakuje mangi, ale zanim przejdę do dzisiejszych komentarzy, podzielę się z wami informacją, która jest dość małą rzeczą, w sensie jest to pojedyncza rzecz, ale wobec której myślę, że można dopisać parę teorii, nie powiem, że spiskowych, chociaż kto wie, co tam się dzieje za kulisami. Rzecz polega na tym, że Toyotaro, postać znana, na opisie swojego konta na Twitterze dodał informację, której tam do tej pory nie było. Informacja jest napisana w języku japońskim i też w języku angielskim, więc jest skierowana do powiedzmy całego świata, jeśli chodzi o fandom Dragon Balla, bo stawiam, że chodzi o Dragon Balla, a ta wiadomość brzmi: Everything is for the return of the series, czyli wszystko jest dla powrotu serii. Dość enigmatycznie brzmiące zdanie. Można to przetłumaczyć bardziej na polski w takim sensie, że wszystko to, co się dzieje teraz, jest po to, żeby seria Dragon Ball Super mogła wrócić. Seria, w sensie manga, bo Toyotaro raczej nie mówiłby o anime, które oczywiście wiadomo, że wraca, więc myślę, że tutaj można to zinterpretować w taki sposób, że Toyotaro już jakiś czas temu, w zeszłym roku bodajże, mieliśmy, no na pewno w zeszłym roku, bo mamy dopiero marzec, mieliśmy te informacje i szkice tej jego jednorazowej mangi Lost Samurai, mieliśmy też informacje, już nie pamiętam dokładnie odnośnie czego to było, ale gdzieś obiło mi się z tydzień, 2 tygodnie temu o uszy, że Toyotaro też będzie uczestniczył w jakimś pobocznym projekcie, że będzie odpowiedzialny za ilustrację w jakiejś tam pobocznej mandze, że będzie też pomagał przy projekcie, który nie jest Dragon Ballem Super. I wydaje mi się, że Toyotaro tą informacją, którą zamieścił na swoim profilu, chce dać nam, fanom Dragon Balla Super, informację, że wszystko to, co się obecnie dzieje, musi się wydarzyć, żeby Dragon Ball Super mógł wrócić. Pamiętajmy, że Toyotaro, jakkolwiek nie byłby on ważną postacią w świecie Dragon Balla, to jest nadal pracownikiem Shueishy, więc jeśli Shueisha nie da zielonego światła do tego, żeby manga wróciła, to Toyotaro nie może sobie sam postanowić rysować jej dalej, więc myślę, że on rozumie zniecierpliwienie, być może frustrację fanów Dragon Balla Super. Mijają 2 lata, praktycznie teraz mijają 2 lata, jak mamy przerwę w nadawaniu tym comiesięcznym mangi Dragon Ball Super, pomijając ten 104 rozdział, który był jednorazową historią poprzedzającą tak naprawdę prequel do Super Hero. Więc tak jak mówię, Toyotaro stawiam, że jest świadomy tego, że ludzie czekają i ta informacja, którą zamieścił, dość enigmatyczna powiedzmy, no nie jest tutaj to po imieniu nazwane, o co mu chodzi, ale ona może po prostu sugerować, że jest to, że to co się musi wydarzyć, to się musi wydarzyć, ale historia Dragon Ball Super będzie kontynuowana. No i wyobraźcie sobie te czasy, które mimo wszystko, mimo że będą trwać parę lat i że będziemy też się spotykać tutaj przez zimę i przez jesień, ale będzie w moim sercu wiosna, jak będziemy mieli anime Dragon Ball Super, będziemy mieli nowe gry, będziemy mieli mangę comiesięczną, żyć nie umierać. A jeszcze jedną rzecz odnośnie wiosny wam powiem. Szybka zmiana tematu. Uwaga, na stronie eneba.com na enebe.com, ponieważ macie tam 8% zniżki do wykorzystania z kodem SPRING, czyli właśnie wiosna. Tak się składa, że przez cały marzec mogliście ten kod wykorzystywać, tak jak wam wspominałem ostatnio, od piątku do poniedziałku, czyli ostatni raz w zasadzie jak możecie tego kodu użyć, to jest od 27 marca do 30 marca, od godziny 10:27 do godziny 12, kod SPRING na 8% zniżki, karty podarunkowe, gry, subskrypcje, wszystko co na Enebie znajdziecie. Link do Eneby znajdziecie oczywiście w opisie, a ja teraz przechodzę do komentarzy, już tych właściwych, a zaczynamy od kolegi Znawca Anime. Znawca Anime. Znawca Anime, a nie wie, że UB pisze się UUB, a nie UBB, ale okej. UBB może być kluczem do przemieszczania się między wszechświatami, dlatego Frieza będzie go potrzebował. Zwracam honor, ten komentarz jest całkiem ciekawy. Powiedziałbym nawet, że you know ball. Dragon Ball. Tak się mówi teraz, you know ball, nie? Ty znasz piłkę. Znawca anime zna piłkę. Dobra, mniej tego pajacowania, więcej odpowiedzi na pytanie. Ostatnio was zapytałem o to, w jaki sposób ta saga Black Frizy miałaby się w ogóle rozpocząć, no bo dużo osób mówi o tym, jak
Black Frieza zostanie pokonany, a nie mówi o tym, dlaczego Black Frieza w ogóle miałby się z naszymi bohaterami bić, co miałoby być tym zapalnikiem. Up może być kluczem do przemieszczania się między wszechświatami. To jest o tyle ciekawe, że jeśli spojrzymy na to głębiej, jeśli postaramy się dopisać jakieś wyjaśnienie, to ma sens, no bo Up jest obecnie postacią ciekawą ze względu na to, że ma w sobie boską ki, te moce Bu, które odziedziczył po rozdziale Bu na złego i dobrego Bu. Ale pamiętamy, że Majin Buu oryginalnie, co było ostatnio mówione w Dragon Ball Daima, więc to nie jest coś, co ja sobie wyciągam sprzed 40 lat, tylko to jest coś, co było rok temu mówione w oficjalnym, powiedzmy, Dragon Ballu. Majin Buu powstał w Królestwie Demonów spod ręki Marby. Nie spod ręki Bibidiego, taka poszła oficjalna informacja, ale to Marba w Królestwie Demonów stworzyła Majin Buu. Więc Majin Buu oryginalnie nie pochodzi z 7 wszechświata, nie pochodzi z żadnego wszechświata, pochodzi z tej rzeczywistości, która nie jest związana z żadnym wszechświatem. Mało tego, ona istniała zanim wszechświaty w Dragon Ballu powstały. Więc być może, jeśli Majin Buu powstał w tamtym świecie i potem ta moc Majin Buu niejako spoczęła na Ubie, to może Ub faktycznie w jakiś sposób byłby kluczem do tego, żeby przejść do Królestwa Demonów, a potem z tego Królestwa Demonów przenieść się do jakiegokolwiek wszechświata. Więc Frieza, korzystając z mocy Uba, nie mówię w jaki sposób miałoby to działać, ale daję tylko pomysł, nie musiałby konkretnie przechodzić bezpośrednio z 7 do 6, czy z 7 do 2 wszechświata, tylko mógłby przechodzić do Królestwa Demonów i stamtąd mógłby przenosić się do innych wszechświatów. A dlaczego miałby przenosić się do innych wszechświatów? No bo jeśli w 7 wszechświecie podbił już praktycznie cały kosmos, albo tę część kosmosu, to jego ambicja pewnie zaczęłaby sięgać nieco dalej. Myślę, że to jest akurat coś, czego się moglibyśmy po takiej postaci jak Frieza spodziewać. Ciekawa myśl, dzięki. Stare trampki, pytanie do Goku. Jak wiemy, twórcy serii mniej lub bardziej i lepiej lub gorzej nawiązywali do scen, które w uniwersum DB miały już miejsce. Co sądzisz o sytuacji, w której Tenkaichi Budokai z końca Zetki zostaje połączony z turniejem Mocy 2? Vine Boom teraz. Turniej z Ubem i tak już został napisany z tego co wiem. Wyobrażamy sobie, że ostatni Tenkaichi Budokai ma się odbyć normalnie i podczas jego trwania nagle odzywa się do nas Daishinkan z informacją, że Zenony sobie przypomniały o pierwszej edycji turnieju mocy i chcą taki sam w ciągu 24 godzin. Powiedzmy, że jakieś zmienione zasady by były nie Battle Royale, normalny system jak z Tenkaichi Budokai czy jakieś 2x2. Myślę, że w 24 godziny przy obecnej technologii i ewentualnie pomocy Whisa bez problemu udałoby się ściągnąć Broliego, Granole czy innych. W tym czasie na ziemi trwałby Tenkaichi Budokai, trochę schemat jak w Sadze Buu. Czyli ogółem chodzi o to, żeby nowa saga w Dragon Ballu polegała na tym, że mamy Tenkaichi Budokai na ziemi, gdzie walczą mniej silni wojownicy i jednocześnie trwa turniej Mocy 2, na którym walczą silni wojownicy. Okej, takiego fanserwisu w życiu jeszcze nie widziałem i w życiu jeszcze o takim nie słyszałem. Mimo wszystko podoba mi się w tym komentarzu pewna myśl. Żeby stworzyć turniej, w którym walczylibyśmy, znaczy ja bym nie walczył, ja bym oglądał i nagrywałbym o tym filmy, ale bohaterowie z Dragon Balla walczyliby w kombinacjach 2x2. Czyli nie mamy tego schematu, który znamy z Tenkaichi Budokai, ale nie mamy też tego chaosu, który mieliśmy podczas turnieju mocy. Oczywiście pozostaje tutaj kwestia tego, w jaki sposób stworzyć okoliczności do powstania takiego turnieju. Czy byłby to turniej ziemski? Chociaż trzeba też brać pod uwagę, że wtedy pewnie na tym turnieju pojawiałyby się postacie, które byłyby kompletnymi fillerami, takimi zapychaczami. Jakiś Piroshiki, Kapitan Chicken, z całą sympatią do niego. A z drugiej strony, jeśli mielibyśmy turniej Mocy 2, ja wiem, że nagrywałem o turnieju Mocy 2 też kilka filmów o potencjalnym składzie 7 Wszechświata na turniej Mocy 2, ale samo fabularne wyjaśnienie tego, dlaczego taki turniej miałby powstać, Zeno sobie przypomniał o tamtym i mówi, chcę jeszcze raz. Dlaczego turniej mocy w ogóle powstał? Musimy się cofnąć tak naprawdę do sceny, w której poznajemy Shampę. No może w mandze nie poznajemy, ale w anime Shampa przylatuje na planetę Birusa i potem mamy informację, że oni na początku się bili, ale potem ta ich rywalizacja zmieniła się w to, żeby oni konkurowali ze względu na jedzenie. I Birus tę rywalizację wygrał, bo miał jedzenie z ziemi i okazało się, że w międzyczasie Shampa zbiera też smocze kule, więc umówili się na turniej, w którym jeśli Shampa wygra, to dostanie ziemię Birus, w sensie zamienią się ziemiami. Więc wszystko polegało na tym, że to Shampa przyleciał do Birusa na samym początku, no i potem Zeno zobaczył ten ich turniej i dlatego wpadł na pomysł, żeby zrobić coś podobnego. Więc mimo tego, że turniej mocy był wielkim fanserwisem, bo mieliśmy różne postacie z różnych pokoleń, powiedzmy Dragon Balla, każdy dostał 5 minut swoje, niektórzy dostali nowe transformacje,
to mimo wszystko geneza tego pomysłu już sięgała kilka sag wstecz. A gdybyśmy mieli powtórzyć ten turniej mocy w takim samym albo nawet podobnym znaczeniu, że mamy tutaj wszechświaty, które się ze sobą biją i niezależnie od tego, czy będzie taka sama stawka, czyli przeżywamy albo wszechświaty są wymazywane, to nadal mielibyśmy powtórzenie tego schematu, które w sumie nie ma takich mocnych podstaw fabularnych. Natomiast jeśli chodzi o samą formę, bo tutaj raczej czepiam się treści, 2 na 2, Gohan i Piccolo. Wiecie co, zobaczyłbym nawet Granolę i Vegetę w jednej drużynie. Goku z kim miałby się bić? W sensie w drużynie? Może z Krillanem, czemu nie? Roshi z Tenshinhanem, albo Roshi z Krillanem, 2 androidy mogły, nie wiem, albo Goku z Freezą, nie wiem, no wymyślajcie sobie co chcecie, ale mimo wszystko ta wizja kombinacji jest o tyle ciekawa, że zazwyczaj jak w Dragon Ballu jakieś postacie wykonują jakieś kombinacje dwójkowe, to jest to choreograficznie przedstawione bardzo ciekawie. Myślę tutaj o chociażby wspólnej walce Gohana i Piccolo. Myślę tutaj o tym rewanżu z OG-7-3 w Sadze Moro, kiedy mieliśmy bardzo ciekawe wspólne techniki. No ale okej, idziemy dalej. Maciej Balicki. Jak to jest, że wiadomo co robię i wiadomo co mam? Dr. Giro nigdy nie uznał smoczych kul za coś wartego jego uwagi. Mogłyby być bardzo pomocne w jego planach zemsty lub odzyskania utraconych bliskich. Przypomnijmy sobie, że Armię Czerwonej Wstęgi poznaliśmy tak naprawdę w momencie, w którym ona ścigała Goku za tymi smoczymi kulami, w sensie ścigała też Goku, ale generalnie chciała zdobyć smocze kule. Dr. Giro podejrzewam, że w tamtym momencie oczywiście w Armii Czerwonej Wstęgi pracował i być może Dr. Giro pomagał w tym wszystkim, a może nie pomagał. Jeśli pomagał w tym wszystkim, w tym pościgu za smoczymi kulami i on zakończył się wielką katastrofą Armii Czerwonej Wstęgi, to być może Dr. Giro stwierdził, że nie będzie drugi raz próbował tego samego. Że smocze kule są ważne, ale jeśli oni całą armią nie byli w stanie zebrać 7 kul i mały chłopiec ich pokonał, to jak on teraz będzie w stanie zebrać sam smocze kule, podczas kiedy bohaterowie są silniejsi? Mógłby to robić bardziej incognito, bo widzieliśmy na przykładzie, nie wiem, jakiegoś Pilafa czy żołnierzy armii Freezy, że można szukać smoczych kul będąc niezauważonym, a myślę, że Dr. Giro byłby w stanie stworzyć smoczy radar, ale może Dr. Giro też uniósł się ambicją i stwierdził, że on sam, bez pomocy jakichś zewnętrznych, magicznych kul będzie w stanie stworzyć broń, która będzie się w stanie zemścić za tę porażkę i będzie w stanie wyeliminować Goku. Stawiam, że tutaj jest to kwestia ambicji. Czy Włochata Moszna, chodzi o Babidiego, rzecz jasna, byłaby w stanie przejąć kontrolę nad Freezerem? Mowa o Freezerze takim, jakim był on na etapie sagi Namek, a nie późniejszych wariacjach. I zrobić z niego służalczego Majin Freezera. Czy jednak duma Imperatora byłaby silniejsza? Jeśli by go przejął, jak duży boost by to stanowiło? Czy możliwym byłoby uwolnienie potencjału i osiągnięcie formy Golden Freezera w ten sposób? Pierwsza część tego pytania, moim zdaniem oczywiście, że tak. Jeśli Dabura został przejęty, a Dabura był na poziomie Cella, podobnym do poziomu Cella, czyli rzecz jasna silniejszym niż Freeza z Namek, więc myślę, że tutaj poziom mocy Freezy absolutnie nie stanowiłby żadnej przeszkody, żeby Freeza opanować. Jeśli chodzi o jego dumę, ja postrzegam Daburę jako też dumnego władcę. Zwłaszcza po tym, co widzieliśmy w Dragon Ball Daima, kiedy widzieliśmy, że gość chciał obalić z tronu własnego ojca przy pomocy starożytnego artefaktu i nawet w sytuacji, w której już w Majin Buu Sadze on był bity przez Majin Buu, był troszeczkę ośmieszony przez Majin Buu, to jego duma nie pozwoliła mu na to, żeby być posłusznym żołnierzem Babidiego i przyjąć swoje miejsce w szeregu, tylko się przeciwstawił Majin Buu. Oczywiście można to interpretować na różne sposoby, ale stawiam, że Dabura jako postać dumna był w stanie być przejęty. Podejrzewam, że też ze względu na to, że był po prostu praktycznie czystym złem. No jeśli był to król Królestwa Demonów, to nie była to postać pozytywna, więc miała w sercu zło, które Babidi mógł przejąć, które mógł kontrolować, ale w przypadku Freezy nie sądzę, żeby Freeza był znacznie lepszy, w sensie znacznie bardziej miłosierny niż Dabura, także myślę, że tutaj nie byłoby problemu, żeby Majin Freeza powstał. Ale Golden Freeza to chyba nie ten poziom. Nie sądzę, żeby ten boost od Babidiego odblokował coś w stylu Golden Freezy. Mateusz, jak będziesz oglądać One Piece, to włącz sobie japoński język. Głosy podkładają oryginalni aktorzy głosowi z anime. Nawet fajnie się to ogląda ze znanymi głosami i polskimi napisami. Próbowałem, jak oglądałem pierwszy sezon tego Netflixowego One Piece'a i muszę przyznać, że pierwsze 15 minut seansu to było przeze mnie stopowanie i wybieranie na zmianę różnych wersji językowych, bo na początku oglądałem tak, że aktorzy mówili swoimi normalnymi głosami, czyli po angielsku, i potem mówię, nie no, jakoś tak te głosy
nie wiem, nie pasują mi do tych postaci. Potem włączyłem, tak jak powiedziałeś, czyli głosy postaci z anime po japońsku i nadal polskie napisy i mówię, nie no, to już jest jeszcze gorsze ze względu na to, że głosy są oczywiście mi znane i lubię je bardziej, ale jeśli miałbym rzucić na szale, na wagę, głosy postaci i synchronizacja tego, co postacie mówią z tym, co widzę, w sensie z ruchami ich ust, to zdecydowanie to przeważa szale, więc myślę, że te angielskie głosy to jest coś, co nawet nie jestem w stanie przeboleć, bo bardzo szybko się do nich przyzwyczaiłem. Więc ja to oglądałem tak, jak to powinno się... Nie wiem, czy tak, jak się powinno oglądać. No nie będę mówił, że tak, jak się powinno oglądać, ale słuchałem głosów aktorów. Znacznie ważniejsze jest dla mnie to, żeby widzieć synchronizację ruchów ust z tym, co słyszę, aniżeli z tym, żeby te głosy pasowały do tego, co znam z anime. Anime to jedno, live action to drugie, tak to traktuję i tak to mi się dobrze oglądało, więc myślę, że drugi sezon też w ten sposób będę oglądał. Szymon Jakubasz, hejka Adacho, oglądając ten odcinek i fragment o fuzjach, przypomniałem sobie, że zanim jeszcze obejrzałem Dragon Balla, to w momencie jak zobaczyłem Paikuhana, to byłem w 100% pewny, że to fuzja Piccolo i Gohana. Chciałem się zapytać, czy też masz jakieś wspomnienia ze śmiesznym pomyleniem postaci albo coś w tym stylu. Dzięki bardzo za wszystkie filmy, które nagrywasz i pozdrawiam. Przyjemność po mojej stronie, pozdrawiam. Piccolo Gohan, Paikuhan. Tak naprawdę, jeśli spojrzymy na wersję z RTL 7, Gohan był tam nazywany Son Gokan. Myślę, że w twoim wieku można się było pomylić bez problemu. Ja już wam mówiłem o tym, jaką miałem ja zagwozdkę tyczącą się Dragon Balla, zanim tak naprawdę znałem Dragon Balla. W sensie znałem, bo byłem mały, ale nie oglądałem go świadomie, więc nie wiedziałem, co tam się dzieje. Tak jak wam mówiłem, prawdopodobnie duża część z was już o tym słyszała, bo wspominałem o tym niejednokrotnie, ale mój brat i moi kuzyni kolekcjonowali naklejki z Dragon Balla. Nadal niektóre gdzieś tam leżą w domu. Chyba z gum. Takie prostokątne naklejki. I też niektóre w sumie były, nie pamiętam, czy to już było z gum, ale też były takie trochę wypukłe, że miały normalną przestrzeń przyklejalną, ale góra to nie był nadruk, tylko takie trochę wypukłe. Mieli sporo tych naklejek. Jedne przedstawiały Goku w bazowej formie, inne przedstawiały Goku w Super Saiyanie, inne przedstawiały Goku w Super Saiyanie 3. I ja tak to oglądałem wszystko i mówię, okej, no to Goku jest z czarnymi włosami, czyli ten z blond włosami to nie jest Goku, to jest ktoś inny w takim razie. I ja żyłem w tym przeświadczeniu przez, jakiś czas, nie wiem ile, ale jakiś czas żyłem w przeświadczeniu, że Goku z bazowymi włosami to jest Goku, a w zasadzie ta postać ze złotymi włosami to nie jest Goku, to jest ktoś inny, więc to był etap mojego życia, jak, nie wiem, mój tata na święta raz się przebrał za Mikołaja, ja go nie poznałem, nie? Po prostu Pepe Pan Dziobak, no nie? Zakłada kapelusz, to Pepe Pan Dziobak, a jak ściąga kapelusz, to jest po prostu zwykłym dziobakiem. Demons Player, pytanie do Kukuryku. Adacho, czy grałeś w grę twórcy Isaaca? Podobno jest mega dobra, czekamy na recenzję. Recenzji na pewno nie będzie, bo nie jestem recenzentem takich gier. Myślę, że jak już bym zaczął grać, to byłaby to moja ukryta przyjemność, którą bym się po prostu delektował każdego wieczora, jakbym miał czas. No więc odpowiedziałem też już poniekąd na pytanie. Nie, jeszcze nie grałem, mam zamiar zagrać, nie wiem kiedy zagram, ale mam wrażenie w sumie, że odpowiadałem na to pytanie, ale nie w kokle, tylko gdzieś na live. Miał Jennings, tak to się nazywa? Jakaś taka turówka z kotami. Na pewno zagram, tylko nie wiem, jak będzie jakaś promocja, to sobie sprawię. Nie spieszy mi się. W Wiedźmina zagrałem lata po premierze i też się dobrze bawiłem, czy tam w Cyberpunka, czy w cokolwiek innego. Maniek DBS, pytanie tego, a Red Dead Redemption 2 jeszcze nie przeszedłem, bo odinstalowałem wtedy, jak miałem trochę mało czasu i tak do dzisiaj czeka to na wznowienie. Pytanie do Koku. Czy jeśli stary Kajo jednak by został uwolniony w linii Future Trunksa, to czy jakoś mogło to mieć znaczenie na wbieg... Co? To jakoś by to mogło znacznie wpłynąć na bieg tamtych wydarzeń po śmierci Shina. Uwielbiam takie pytania, w sensie, co by było gdyby? Albo czy to mogłoby mieć znaczenie? Tak, mogłoby mieć. Jakbym nagrywał tutaj Koku 200 i miałbym ponad 1000 pytań do przeczytania, to bym odpowiedział na to pytanie, tak, mogłoby mieć znaczenie. I duże, znaczenie i znacznie i w ogóle wszystko. Ale jak się tak zastanowiłem nad tym pytaniem, to wpadło mi do głowy to, że w sumie stary Kaioshin, jakby został w tamtej linii czasowej odblokowany, to mógłby wykonać ten sam rytuał na Trunksie, który wykonał na Gohanie, więc mielibyśmy Ultimate Trunksa. I z ciekawości zacząłem sobie wpisywać w Google, czy są jakieś, nie powiem, że oficjalne źródła, bo nie sądzę, żeby nawet w jakimkolwiek Heroes był Ultimate Trunks, nie słyszałem o niczym takim, ale widziałem chociażby mody do Sparking Zero, albo widziałem fanarty, w których mamy Ultimate Trunksa i Ultimate Trunks wygląda o tyle fajnie, że tak jak w przypadku Gohana, ta jego fryzura Saze Majin Buu na początku w bazowej formie
i w formie Ultimate wyglądała podobnie, ale w przypadku Trunksa to ułożenie włosów w bazowej formie i ułożenie włosów w Super Saiyanie się różni. Więc tutaj mamy mod, który przedstawia Ultimate Trunksa, Ultimate Future Trunksa i on tam ma ułożenie włosów jak w Super Saiyanie, ale są one w tym tradycyjnym, podstawowym kolorze. Mówię wam to w ramach ciekawostki, może widzieliście to, może nie. Uważam, że to ciekawy koncept i w sumie czemu by nie zobaczyć czegoś takiego kiedyś, nie? Adam P. Takie pytanie do Goku na podstawie pewnego humorystycznego filmu. Jak dobrze rozumiem, Smok nie może zabić istot, które mają większą moc niż on, ale może zamienić takie istoty w dzieci. To czy można poprosić Smoka, by najpierw na przykład zamienił Freezera w noworodka, a potem by go zabił? Myślę, że mógłby go zamienić, ale tej drugiej części by już nie zrobił, bo to byłoby coś, co by się gryzło z tym, co usłyszeliśmy w pierwszym chyba? To było chyba w pierwszym. No bo nie w drugim, bo w drugim już byli zamienieni. Odcinku Dragon Ball Daima, czyli czarne i białe życzenia, czarna i biała magia. Smok ziemski, podejrzewam, że większość tych smoków, które znamy, czyli Porunga, Super Shenlong, Toronbo, są w stanie spełniać życzenia, które bazują na białej magii. Czyli nie są w jakimś stopniu szkodliwe dla innych w takim bezpośrednim tego słowa znaczeniu. Bo zmiana bohaterów, naszych bohaterów ziemskich w dzieci, nie zraniła ich w żaden sposób, nie? Można powiedzieć, że nawet niektórzy życzyli sobie tego sami, żeby się odmłodzić. Pilaf z gangiem Pilafa życzyli sobie tego, żeby się odmłodzić, tylko że Smok wziął trochę zbyt dosłownie to życzenie do siebie i zmienił ich po prostu w niemowlęcia, ale to dowodzi temu po raz kolejny, że to było życzenie bazujące na białej magii. No, myślę, że to tak jest dość dziurawe stwierdzenie, bo można byłoby wypowiadać wiele życzeń, które pozornie są nieszkodliwe, ale w dalszej perspektywie mogą wiązać się z czymś szkodliwym dla danej postaci. Czyli na przykład spraw, żeby kapsuły Vegety i Nappy, którzy lecą teraz na Ziemię, natrafiły na pole grawitacyjne bardzo wielkiej gwiazdy. No i co wtedy? Samo wejście w pole grawitacyjne nie zmieni nic w życiu Vegety i Nappy. Albo mało tego, można byłoby nawet sobie życzyć, żeby na trasie kapsuł Vegety i Nappy pojawiła się czarna dziura. I to nie jest tak, że ona się pojawia przed ich oczami, tylko pojawia się gdzieś daleko, że oni wlecą w nią za miesiąc, więc obecnie Vegeta i Nappa nie zostali zranieni przez to życzenie, ale wiadomo, do czego to zmierza. Więc nadal myślę, że ten koncept białych i czarnych życzeń to jest coś, co ma dużo nawet potencjalnych dziur fabularnych, ale stawiam, że można byłoby zmienić Freezę w noworodka, tak samo jak można było zmienić naszych bohaterów w dzieci. Ramkes, pytanie do Goku. Jak Raditz chciał zabrać ze sobą Goku, skoro przyleciał on na Ziemię jednoosobową kapsułą? Myślę, że zakładał, że Goku ma dalej swoją kapsułę gdzieś tam u siebie na Ziemi. Jeśli widzieliście, co Vegeta robił przy odlocie z Ziemi, przecież miał on tego swojego pilota, który był w stanie zdalnie sprowadzić jego kapsułę. Widzieliśmy, że też Bulma była w stanie sprowadzić zdalnie jedną kapsułę, którą badali tam w laboratorium. Więc stawiam, że Raditz miał sprzęt do tego, żeby nawet zdalnie, nie wiedząc, gdzie kapsuła Goku się znajduje, po prostu ją sprowadzić. Jeśli Goku by się zgodził, to miałby swoją kapsułę, a jeśli by się okazało, że jest ona niesprawna, cały czas był przecież w łączności z Vegetą i Nappą. Jeśli byłoby tak, że Goku nie ma czym podlecieć, dostałby pewnie darmową kapsułę. Vegeta i Nappa pewnie polecieliby na jakąś planetę, gdzie jest baza Armii Freezy. Sami zaprogramowaliby swoje 2 kapsuły na lot na Ziemię i też zaprogramowaliby pustą kapsułę, żeby leciała na Ziemię. No bo przecież to nie jest tak, że Vegeta i Nappa, czy w ogóle Saiyanie sterowali tymi atak bolami. One same leciały, więc tak jak kapsuły Ginyu chociażby były zaprogramowane, żeby lecieć na Yardrat. Dlatego Goku poleciał na Yardrat po wybuchu planety Namek. Adi Wodecki, pytanie. A może powiesz, za co jesteś dziś wdzięczny? Oczywiście w dniu nagrywania kolejnego odcinka. Pozdrawiam. Jestem wdzięczny każdego dnia za to samo. Za to, że mam co jeść, w co się ubrać, że jestem zdrowy, że mam dach nad głową, że mam kochającą rodzinę, że mam wspaniałą pracę, że mam wspaniałą widownię, że mogę robić to, co kocham. Za wszystko to, co mnie otacza i wszystko to, co sprawia, że mogę czuć spokój ducha. Co cię to ja? A propos kolczyków, mam durną teorię, że ten proszek w nich to sproszkowane te robale z Królestwa Demonów, które miały odpowiadać za fuzję. Nie pamiętam, czy już coś takiego kiedyś było, być może na live'ie z Dragon Ball Daima o tym rozmawialiśmy, ale generalnie w kontekście też poprzedniego pytania, jakbyśmy na to nie spojrzeli, to ma sens. Jeśli Glindowie ogólnie pochodzą z Królestwa Demonów, i z Królestwa Demonów wzięli się Glindowie, którzy zostali mianowani na Kaioshinów, którzy mają potary, to dlaczego właściwości scalające potar, które są kolczykami magicznymi, nie mogłyby również mieć swojego
pochodzenia w Królestwie Demonów, gdzie mamy te robaczki fuzyjne. Jeśli widzieliśmy robaczki fuzyjne, które są zielone i widzieliśmy potary, które są zielone, to nawet kolorystycznie to pasuje. Więc jeśli mieliśmy ziarna Saibamenów, które okazuje się, że pochodzą z Królestwa Demonów, to dlaczego robaczki fuzyjne nie miałyby być jakkolwiek powiązane z potarami? Myślę, że to ma sens i szczerze, gdybyśmy mieli na przykład gdzieś jakiś zakład u Bookmachera na to, jaka jest geneza potar i mielibyśmy różne opcje, to najmniejszy kurs byłby właśnie na to, że pochodzą one od tych robaczków fuzyjnych. Stawiam, że tak by było. Kapitan, pytanie do Koku. Czy obejrzysz My Hero Academia i zrobisz film, jak omawiasz, mówiąc swoje przemyślenia? PS, daj małej więcej... dostaję bardzo dużo karmy, w sensie bardzo dużo. Tyle, ile chcę. Nie potrzebuję dostawać więcej. Czasem nawet wypadałoby tego zwierzaka przegłodzić, żeby w dupie mu się tak nie przewracało. Wracając do My Hero Academia, nie planuję obejrzeć tego w najbliższym czasie. Być może kiedyś. Jak obejrzę, to pewnie też coś tam na ten temat nagram, a nawet jeśli nie nagram, to wspomnę o tym w odcinku. Ale chcę wam tylko powiedzieć, że powoli we mnie budzi się chęć, żeby zająć się nowym anime, zwłaszcza też ze względu na quiz, który wczoraj rozwiązywałem. Dla mnie wczoraj, podejrzewam, że dla was to będzie dopiero za kilka dni film o różnych anime. O Dragon Ballu, o One Piece, ale też o Naruto, o Bleachu, o Fairy Tail, o JoJo, My Hero Academia, Demon Slayerze, więc sprawdziłem swoją wiedzę tyczącą się różnych tytułów anime. Nie powiem wam, jak mi poszło, ale generalnie jak sobie go rozwiązałem i tak zobaczyłem kilka rzeczy, które tyczyły się Naruto i teraz jak też zacząłem się nad tym zastanawiać, myślę, że nadchodzi ten moment malutkimi kroczkami, nie będę jeszcze obiecywał kiedy, ale budzi się taka we mnie chęć, żeby zająć się jakimś innym tytułem anime, więc to Naruto jest kolejne. Golden, pytanie do Koku. W 20 minucie 24 odcinka Jackie Chun po znokautowaniu Krillana schodzi z areny, podczas gdy sędzia jeszcze odlicza do 10. Czy to nie oznaczałoby, że Jackie Chun przegrywa pojedynek i to Kuririn powinien znaleźć się w finale? Biorąc pod uwagę, że wtedy Son był silniejszy od Łysolka, to możliwe, że miałby dwa wygrane turnieje Tenkaichi Budokai. Tenkaichi budować. Oczywiście, autouzupełnienie, tak zwane T9. Jeśli ktoś z was pamięta T9, to znaczy, że miał jeszcze telefon bez ekranu dotykowego. Z jednej strony masz rację, tak, Jackie Chun, i to też jest nawet widoczne w mandze, schodzi z areny w momencie, w którym konferencjer dolicza dosłownie do 4 i Jackie Chun stawia stopę już poza areną, więc to by mogło oznaczać, że zanim walka została oficjalnie zakończona, Jackie Chun już wyszedł poza arenę. Więc można byłoby pomyśleć, że powinien zostać on, nie zdyskwalifikowany, ale powinien on przegrać tę walkę. Ale jeśli wrócimy do samego początku 21 Tenkaichi Budokai, kiedy mieliśmy jeszcze kwalifikacje w tych barakach, to tam pada słowo kluczowe, a mianowicie wszyscy zawodnicy będą walczyć na takich matach. Jak wypadniesz, stracisz przytomność, będziesz prosił o litość albo zapłaczesz, przegrasz. Słowo klucz, stracisz przytomność. Więc w momencie, w którym Krillan stracił przytomność po ataku Jackiego Chuna, już przegrał, chyba że przed doliczeniem do 10 wstałby. Wtedy oznaczałoby to, że on nie stracił przytomności, a Jackie Chun wyszedł poza matę, więc Jackie Chun przegrał tę walkę ze względu na to, że znalazł się poza areną. Ale Jackie Chun był tak pewny tego, że Krillan stracił przytomność, że zdecydował się opuścić arenę i zaryzykować przegraną walkę, bo wiedział, że Krillan w tych 10 sekundach nie wstanie. Więc w momencie tak naprawdę zadania ciosu Krillan już był znokautowany, a to oznacza, że jeśli by nie wstał, to by przegrał, bo stracił przytomność, tak jak tutaj mówi sędzia, który przedstawiał zasady. Więc to nie doliczenie do 10 oznacza końcówkę walki, tylko sama strata przytomności, a doliczenie do 10 jest tylko tego potwierdzeniem. Tak to przynajmniej rozumiem, bo wątpię, żeby dosłownie Toriyama, jakimkolwiek lekkoduchem by on nie był, żeby kilka rozdziałów po wymyśleniu, po zaprezentowaniu pierwszym w historii zasad już je złamał. I to w tak oczywisty sposób, że rysuje dosłownie Jackiego Chuna, który wychodzi poza arenę. Więc oczywiście był to pokaz pewności siebie, ale nie było to złamanie zasad i nie było to przegranie. Przegrałby, gdyby Krillan wstał, bo wtedy by się okazało, że Krillan nigdy nie przegrał, bo nie był nieprzytomny. Albo był, ale odzyskał przytomność, więc myślę, że to jest najlepsze wytłumaczenie. Także
Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za wszystkie komentarze. Czekam oczywiście na kolejne, na pytania, na zagwozdki, na różne przemyślenia, na pytania tyczące się anime, albo mangi, albo życia codziennego, a może macie jakiś problem, który chcecie, żebym rozwiązał, jeśli oczywiście będę w stanie. Nie jestem alfą i omegą, nie jestem w stanie rozwiązać Waszych wszystkich problemów, ani odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale sekcja komentarzy, jak zawsze, jest do Waszej dyspozycji, także czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam za całą aktywność. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało, suba, żeby niczego nie przegapić. Aha, dzwoneczek też możecie uderzyć, żeby niczego nie przegapić, bo sam sub to teraz w dzisiejszych czasach to już nic nie daje. Dziękuję też wszystkim tym, którzy starają się podbijać moje filmy. Tak, jest też taka opcja, będę o niej raz na jakiś czas przypominał, bo też piszecie w komentarzach, że jest to trochę głupie, że podbiliście już coś, a potem chcieliście podbić mój film albo jakiś inny, ale już nie macie podbić, bo YouTube daje jakby określoną ilość podbić do zużycia. No jeśli jest faktycznie lista tych najbardziej podbijalnych filmów w Polsce, to z jednej strony ma to sens, no bo jedna osoba mogłaby non-stop podbijać jeden film i to by nie oznaczało, że dużo osób go podbiło, tylko że jedna osoba po prostu spamuje. Ale okej, nie będę się w to zagłębiał. Miłego dnia Wam życzę. Dziana.